Partnerem odcinka jest marka Bielenda, producent kosmetyków z linii Bielenda Soldor, oferujących kompleksową ochronę przeciwsłoneczną z filtrami SPF. Szanowni Państwo, moi drodzy, oczy me są wręcz pieszczone tym wspaniałym widokiem. Morze mam przed oczyma, morze winnic, a większość z tych krzewów, które aż po horyzont tam sięgają, to Graszewina. Graszewina po chorwacku, po niemiecku, zwłaszcza w Austrii, na to się mówi Welschriesling, a na Węgrzech Olos Riesling. Co to oznacza? Zacząłem po chorwacku. To oznacza, że jesteśmy w chorwackiej Baranii, a ten widok i Graszewina to miejscowy stempel. Jesteśmy na łagodnych wzgórzach, to się nazywa Bansko-Brdo, tam jest Dunaj i te wzgórza ciągną się przez ładny kawałek. Widzicie dokładnie miejsce, w którym się urywają i dalej już mamy panońską nizinę. Płasko, płasko, płasko. Tutaj te drzewa i zabudowania to wioska Karnac, Etnoselo. Byliśmy tam. Jak sięgniecie na mojego YouTube'a, to możecie znaleźć odcinek z tamtejszej karczmy. Wspaniała uczta. To są jeszcze gorące, świeżutkie skwarki. Tam na horyzoncie majaczy Osijek, tam płynie rzeka Drawa. To jest granica między Baranią a Slawonią. To jest do ogarnięcia wzrokiem miejsca, w których będziemy. Nie czas teraz na poezję, czas na konkrety. Chorwacka Barania zaprasza. Skoro przed chwilą padło słowo Graszewina, no to siłą rzeczy musimy teraz pokazać wam piwnicę winiarską. Ale nie byle jaką piwnicę. Już sama historia tej piwnicy jest tematem na wspaniałą opowieść. Jesteśmy w miejscowości Kneżewi Winogradi. I ta piwnica, te sklepienia, ta cegła, to po czym stąpamy, u prapoczątków datuje się na pierwszą połowę wieku XVI. I co ciekawe, na początku wcale nie było to zbudowane jako piwnica winiarska. Mamy rok 1526, bitwa pod Mohaczem, Dunaj, to niedaleko stąd. No i Węgrzy przegrywają ową bitwę, w zasadzie kres dynastii Jagiellonów. I na tę ziemię wkraczają Turcy. I Turcy budują ową piwnicę, no oczywiście nie na wino, bo to Turcy. Islam obowiązuje i obowiązywał tam. Zatem składują w tej piwnicy różnego rodzaju dobra spożywcze, też w niższej partii, gdzie będziemy, okresowo trzyma się jakichś niepokornych. I tak to działa aż do drugiej połowy wieku XVII. Wtedy to Eugeniusz Zabałcki, słynny princ Eugen, daje łupnia Turkom, no i wkraczają tu Habsburgowie i jest piękna piwnica, no więc ta piwnica zostaje zamieniona w idealną piwnicę winiarską. Tu, gdzie jestem, temperatura jest cały czas na poziomie 15 stopni, niezależnie od pory roku. Piętro niżej jest jeszcze chłodniej. I co jest najwspanialsze w tym wszystkim, że to nie jest muzeum. Te beczki, wielkie beczki, które służą nie do barikowania wina, tylko do fermentacji, cały czas działają. Ale ta cegła, te sklepienia, przepiękne miejsce.
Jesteśmy na najniższym piwniczym poziomie. Tutaj będę do was mówił szybko, ponieważ temperatura to 12 stopni, niezależnie od pory roku. Na górze 15. No więc będę się ruszał, będę dużo machał łapami, tak jakbym kiedy indziej nie machał. Moi drodzy, mam przed sobą prawdziwe barańskie skarby. To miejsce, ta winiarnia, to jest Wina Belli. No i graszewinę miejscową można kupić w całej Chorwacji, można ją również kupić w Polsce. I to jest coś, co naprawdę jest wyborną rzeczą, jest po prostu dumą nie tylko tego regionu, ale również tego kraju. A wino jak to wino najlepiej idzie w parze z rzeczami, które rodzi ta sama ziemia. No więc tak, zaczynając od tej strony, barańska kołbasica, czyli paprykowana kiełbasa, to jest kulen. Kulen pokrojony na mniejsze kawałki, bo normalnie plaster tego jest wielki. To jest, pokażę wam na widelcu, my byśmy na to powiedzieli boczek, ale tutaj się na to mówi slanina, a ta jest w dodatku wędzona, czyli dimliena slanina. To się tym różni od pancety z Dalmacji na przykład, że ma bardzo wyraźny zapach wędzenia. Bukowe drewno, zresztą tak jak i kulen oraz barańska kołbasica. Najpierw troszeczkę tego. Ser też lokalny, barański. A teraz ów król tutejszych wędlin, kulen. To jest tak ciekawa sprawa, że proponuję, abyśmy zobaczyli, jak takowy kulen powstaje. Ale najpierw ten zapach, wędzenie, papryka, nieco pikantny smak, wiem to. Wiem to z autopsji, gdyż należę do klubu pożeraczy kulenów. Jak powstaje prawdziwy barański kulen? Jest to efekt bardzo długiej pracy i procesu. Po pierwsze, mięso musi pochodzić z miejscowych świń. Wieprzowina najwyższej jakości. Po drugie, żeby ta wędlina mogła się nazywać kulenem, to, co się składa na nią, musi być włożone w tak zwane wieprzowe jelito ślepe. Dzięki temu zawdzięcza całość swoją formę i poprzez to każdy kulen jest nieco inny. Bo jeśli się napycha tradycyjne jelita i robi się tradycyjne kiełbasy, no to idzie niemal od sztancy. A tutaj mamy właśnie jelito ślepe. Każda świnia ma tylko jedno takie jelito. Więc mamy napaprykowane wnętrze z przyprawami. Następnie to musi zostać związane. Następnie kilka dni to jest trzymane w specjalnej komorze, to nie jest ta komora, i tam owo jelito schnie. Potem jest wędzone. Jak widzicie, te kuleny są różnej wielkości, więc proces wędzenia trwa czasami nawet do 9 dni przez parę godzin dziennie. To człowiek musi ocenić. Następnie mamy kolejną komorę, gdzie następuje proces fermentacji. To, co jest w środku, właśnie tejże fermentacji podlega. A następnie to wędruje właśnie do takich komór i tutaj dojrzewa. Oczywiście kontrolowana temperatura i cały proces wytworzenia kulenu trwa minimum 90 dni. Ja, choć nie jestem wytwórcą kulenu, mogę naocznie odróżnić te kuleny, które wiszą tutaj już długo. Spójrzcie na ten. Jest zdecydowanie ciemniejszy i bardziej wyschnięty niż na przykład ten kulen. No i
Ta wędlina jest miejscową pieczęcią i tylko kulen z barani ma apelację. Jest to produkt chroniony w sensie oznaczenia geograficznego i metody produkcji. Plasterek takiego kulenu albo i 8 to prawdziwa przyjemność. Czerwieni się, miga na talerzu. Zresztą widzieliście go już dzisiaj przecież w postaci pokrojonej. Rzeczą, którą koniecznie trzeba zobaczyć w Barani, ale też specjalnie tu przyjechać, by owo miejsce odwiedzić, jest coś, co nazywa się Kopaczki Rit. To jest park przyrody zwany europejską Amazonią. I skoro jest to Amazonia, to już wiecie, że chodzi o pewnego rodzaju akwen. No więc ja na razie króciutko tylko chodzę, ale za chwilę będę pływał. Ta ścieżka dydaktyczna, piesza, tylko daje nam pewnego rodzaju wyobrażenie o tym, co się tutaj dzieje, kiedy poziom w tym miejscu wody jest wyższy. No, ta grobla to jest droga. Zobaczcie, w jakim stanie jest to drewno. Bardzo często jest tutaj po prostu pełno wody. A dlaczego tak się dzieje i w ogóle dokładnie gdzie jesteśmy, pozwólcie, że wyjaśnię Wam już pływając. Dopiero teraz widzicie wyraźnie, na czym polega fenomen przyrodniczy tego miejsca. To są po prostu jedne z największych śródlądowych mokradeł w Europie całej. Jesteśmy w widłach dwóch rzek. Z jednej strony Drawa i z drugiej strony Dunaj. Drawa, która wpada do Dunaju. I w tym trójkącie mamy właśnie Kopaczki Rit. Jego nazwa pochodzi od jeziora Kopaczko jezero, a słowo Rit po madziarsku oznacza po prostu mokradła. Tutaj, w zależności od pory roku, różnica poziomów wody może sięgać 8 metrów. Tam, gdzie chodziłem, wspominałem, że to wszystko może być pod wodą. No i to jest oaza dzikich zwierząt. Po pierwsze ptaki. Doliczono się ich tutaj 300 gatunków. Niektóre bardzo rzadkie, na przykład bocian czarny, czapla siwa. Kormorany, one tu wszystkie żyją. Kormorany nie są rzadkie, ale jest ich za to dużo. Mnóstwo ryb. Jak mamy różnicę w poziomie wody i woda wlewa się tu z Drawy i z Dunaju, to przynosi też narybek, małe rybki. Ptaki je zjadają, ale to jest też ostoja komarów. Tak, tu się nawet reklamują komarami na torbach, na koszulkach, ale te komary są niezwykle ważne w tutejszym ekosystemie. Jak nie ma komarów, to jest znacznie mniej ptaków. No i najlepiej po tym po prostu pływać, robić ptakom zdjęcia i, przepraszam, ale milczeć, bo tutaj najpiękniejsza muzyka to przyroda. Kanałem, którym w tej chwili płyniemy, przy odpowiednim poziomie wody można by dopłynąć do Dunaju, bo tam jest Dunaj, tam jest Drawa. Poziom wody w tej chwili jest dość niski, zresztą nie jest naszym zamiarem płynąć do Dunaju. Mam wrażenie, że do Dunaju jeszcze dzisiaj dopłyniemy inną drogą. Natomiast chodzi o to, że kiedyś całe te widły wyglądały dość podobnie. W miejscach położonych wyżej były miasta. W ogóle bardzo ciekawa jest etymologia nazwy Osiek. W Polsce też mamy miejscowości, które nazywają się Osiek, bo tak się to po polsku czyta. Bo to jest prasłowiański język i starosłowiańskie słowo oznaczające tereny zalewowe. Więc miasta, które były usytuowane w pobliżu właśnie takich terenów, zarówno w Polsce Osiek, jak i tutaj Osijek, tak się nazywają. No ale Osijek chorwacki leży po drugiej stronie Drawy, więc jest w Slawonii, a my jesteśmy tutaj w Barani. Generalnie całe te widły tych dwóch rzek
Drawy i Dunaju wyglądały kiedyś bardzo podobnie. Dopiero w czasach habsburskich, w czasach Marii Teresy zrobiono pewnego rodzaju prace melioracyjne i nieco ujarzmiono te rozlewiska. No ale co zostało, to i tak jest wspaniałe. Moi drodzy, to nie jest przesada, jeśli chodzi o tego typu rozlewiska, no bo jesteśmy dokładnie w środkowym biegu Dunaju. Jakbyśmy na mapę popatrzyli. Drugie takie rozlewiska to jest tylko delta Dunaju, Rumunia i kawałeczek Ukrainy. To jest naprawdę niemal europejska Amazonia. Jesteśmy tu na początku lata, ale stan wody jest taki, jakbyśmy odwiedzili kopaczki Rit z końcem września, po dotkliwych letnich upałach. Jak powiedział mi pan Szandor, który dowodzi łódką, tej wody jest mniej więcej w tej chwili o 2 metry mniej. Po prostu mniej wody spłynęło tutaj w czasie wiosennych roztopów i to już jest proces. I to już jest zaburzenie tego ekosystemu. No, nie ma też komarów. Turyści mogą się z tego cieszyć, ale tylko ci, którzy nie wiedzą, o co chodzi. Ponieważ brak komarów również zaburza cały łańcuch pokarmowy i ekosystem. Komary latają nad wodą, a w wodzie są małe rybki. One robią tak tup, tup i wcinają te komary. Z kolei rybami żywią się ptaki. No, wszystko to jest lekko zakłócone. No po prostu to jest wynik zmian klimatycznych, którym doprawdy trudno zaprzeczać, jeśli ktoś ma w głowie chociaż odrobinę oleju. Jesteśmy dosłownie parę minut od miejsca, w którym wsiedliśmy na łódź, wioska Vardarac. Restaurant, czyli restauracja Citadela. No i to jest to, co przede mną, to jest przykład miejscowej kuchni przyrządzanej w kociołkach. Zacznijmy od tego, co kojarzy się z akwenem wodnym, co kojarzy się z kopaczkim Ritem, od razu. Słodkowodne ryby, czyli coś, co wygląda jak zupa, ale to nie jest fish paprikasz, to jest perkelt od soma, czyli perkelt suma. Sos jest bez śmietany, dlatego też jest śliniaczek, bo to się je w głębokich talerzach. Do tego obowiązkowo kluchy, trochę sera i bardzo dużo skwarek wytopionych z wędzonej słoniny. No i to rzecz, którą tu dostaniecie niemal wszędzie. No nie wszędzie jest tak dobra jak tu, ale dostaniecie. Natomiast to jest prawdziwy rarytasik. To jest też perkelt. Ale to, co w nim jest, to jest wołowina, która, mówię teraz o rasie wołu, nazywa się podolac. I to jest wspaniała opowieść i mógłbym o tym gadać naprawdę godzinami. Podolac. Etymologia nazwy. Podole, Ukraina i Rzeczpospolita. Bydło stepowe, bydło szare, bardzo podobne, zresztą spokrewnione z tym, co Madziarzy mają, sirkę marcha, czyli szare bydło, czyli rogi wielkie, bydło, które trudno zamknąć w oborze, bydło, które kiedyś pełniło funkcje pociągowe, przede wszystkim nie miało wielkich wymagań dietetycznych, no było bardzo człowiekowi przydatne. Przyszło ze stepów i w tej chwili jest niemal w zaniku. Ale ono tutaj w czasach habsburskich zostało z Podola przywiezione, no i jest. I w tej chwili się kultywuje hodowlę tegoż bydła. I tak jak Istria ma swój boszkarin, czyli też endemiczne bydło, tak tutaj jest Podolac, a w dodatku w nazwie mamy historię Rzeczypospolitej. Więc pozwólcie, że nie będę jadł ryby, bo dzisiaj jeszcze
rybę będziemy wspólnie jedli. No piękny sos paprykowy, głównie z nutką pomidorów, ale no szczerze mówiąc, tego jeszcze wcześniej nigdy nie próbowałem. Perkelt, czyli prażyć krótki sos, duszone w kociołku razem z cebulą, z czosnkiem, to się musi rozpaść razem z papryką, z pomidorami. I moi drodzy, łapię się za ucho. Sirkę marcha już jadłem, ale pobolac po raz pierwszy. Wspaniała rzecz. Wspaniała rzecz. Więc radzę wam dobrze. Najpierw płyniemy po kopaczki mylicie, a potem jemy. Na przykład tutaj w Cytadeli. Kącik partnerski. Podróżujemy przez Węgry, Chorwację i Serbię. Słońca tutaj doprawdy nie brakuje, dlatego musimy pamiętać o odpowiedniej ochronie skóry. Partnerem tego odcinka jest marka Bielenda i jej linia kosmetyków Bielenda Sol d'Or. Kosmetyków przeciwsłonecznych oczywiście. Mam tutaj dwa produkty z rzeczonej serii. Karotenowy olejek do opalania 50 SPV oraz karotenowy super przyspieszacz do opalania. Karotenowy super przyspieszacz do opalania pomaga uzyskać piękny, złocisty kolor opalenizny, ale zważywszy na mój naturalny kolor pod wpływem delikatnego słońca, tego akurat nie potrzebuję. Natomiast niezwykle cenię sobie karotenowy olejek do opalania, który chroni przed promieniami UV i UVB, a dodatkowo również wpływa na piękny kolor naszej opalenizny. Oba te produkty mogą być stosowane razem, a ochrona przeciwsłoneczna jest niezwykle ważna podczas letniego wypoczynku. Odpowiednia pielęgnacja pozwala cieszyć się zdrowo wyglądającą skórą. Kosmetyki Bielenda Sol d'Or znajdziecie w wiodących drogeriach oraz na stronie bielenda.com, gdzie z kodem MAKLOWID35 otrzymacie 35% zniżkę na produkty z linii Sol d'Or. Koniec kącika partnerskiego. Od miejsca, w którym jadłem ów wspaniały perkelt, dzieli mnie mniej więcej 30 km niespiesznej jazdy autem. Ale, co jest bardzo ważne, nie jesteśmy już w Barani. Ta rzeka to Dunaj, a Drawa, kawałeczek stąd, wpada do Dunaju i właśnie w widłach tych dwóch rzek, jak wam tłumaczyłem, mamy kopaczki Rit i te miejsca, gdzie byliśmy wcześniej. Zatem teraz jesteśmy w Slawonii, w miejscu bardzo szczególnym. Dunaj jest tu granicą, po drugiej stronie Serbia i Wojwodina. A my jesteśmy w Erducie. Jak się Chorwatowi powie nazwę tej miejscowości i nazwę tego mini regionu, będzie doskonale wiedział, z czego on słynie. Erdut to od setek lat jedno z najważniejszych miejsc do uprawy winorośli. Jak widzicie, mamy tutaj delikatne wzgórza. Dunaj jest w dole. Miejsce jest bardzo nasłonecznione, więc udają się tutaj nie tylko morele, brzoskwinie, arbuzy i mnóstwo innych rzeczy. To jest, moi drodzy, królestwo winorośli. Erdut jest niezwykle ważnym miejscem na mapie winiarskiej całej Chorwacji, no i całej środkowej Europy. Również z powodów historycznych. Działa tu bowiem winiarnia, która wytwarza wino nieprzerwanie od roku 1730. W tym miejscu wino robiono tu od czasów rzymskich, ale w tymże właśnie roku niejaki baron Rolnaj, Madziar, postawił ten oto budynek. I teraz musimy zejść trochę po schodkach, byście zobaczyli, co tam jest. Wspaniała, historyczna piwnica. Cały czas ta sama temperatura. Waha się tylko minimalnie, między 12 a 15 stopni
co jest niezwykle miłe, zważywszy na fakt, że na zewnątrz jest 35 stopni. Mamy tutaj rzeczy stare, ale w różnym wieku. Zacznijmy od tych, które pochodzą z końca XIX wieku. Popem ten majątek przejęła rodzina szlachecka Adamowicz-Czech. I pan Adamowicz-Czech wziął z Wiednia technologię i postawił tutaj takie oto betonowe, wielkie beczki. Jak głosi legenda, ale podobno prawda, on się tam chował przed żoną i grał w karty z kolegami, bo ta beczka jest wielka, jest ich tu kilka. Czasami starsze od tych są te tradycyjne beczki ze slawońskiego dębu. To ma, na każdej jest napisane, ile lat ma. Niektóre są przeszło 100-letnie. Ale tutaj już wina się nie robi. Tutaj tylko przechowują pienuszca, czyli wino musujące, robione również metodą szampańską, ze względu na stałą temperaturę. To jest miejsce, które się zwiedza. Zatem gdzie tu powstaje wino? Mamy jeszcze jedną piwnicę. Druga piwnica, a w zasadzie jej fragment, ona pochodzi z lat 80. XX wieku i tutaj wino powstaje. Powstaje w dodatku w czymś, co jest unikatem na skalę całego świata. Spójrzcie na ową beczkę. Ona jest zrobiona w roku 1989, ale zrobiona z dębów, oczywiście miejscowych, slawońskich, które miały przeszło 130 lat. I jest to największa na świecie drewniana beczka, w której cały czas tworzy się wino. Ona służy tylko do robienia graszewiny. Oczywiście to nie jest beczka taka jak te małe, gdzie wina są barikowane. Tutaj następuje winifikacja, ale przez to, że ów tank, w cudzysłowie, jest drewniany, zatem to, co się do tego wleje, nabiera dodatkowej nuty. Ja mam tutaj podstawowe, nowoczesne miejscowe wina z nowej linii. Zatem najpierw graszewina w wersji całkowicie wytrawnej. Chcę, byście zobaczyli kolor. Graszewina z większą ilością cukru resztkowego. Ona jest klasyfikowana jako półwytrawna. Gdybym szukał materiału do gemiszta, to myślę, że to by było idealne. I w końcu coś, co jest idealne. Przepraszam, różnica temperatur jest ogromna. Tu chłodno, tam gorąco, więc człowiekowi to czasami również w wydobyciu głosu z siebie przeszkadza. Gdybym szukał czegoś na upalne dni do jedzenia i tylko jednego wina, to właśnie po to bym sięgnął. Czyli to jest roziak, rosé, zrobione ze szczepu, który po chorwacku nazywa się frankowka modra, tak samo po czesku, po słowacku, po niemiecku Blaufränkisch, a po madziarsku Cake Frankosz, a graszewina to oczywiście Welsh Riesling. No więc zaczynamy szybciutko. Najpierw nos. Wspaniały, całkowicie graszewinowy, to znaczy mamy dojrzałe owoce, ale jakie owoce? Brzoskwinie, morele. Tutaj, jak mniemam, powinno być coś zupełnie innego. No jest. Tu mamy poziomki, mamy truskawki, również absolutnie dojrzałe. Piękny, piękny kolor. Moi drodzy, o tak, piękna kwasowość, orzeźwiająca rzecz. To jest winnica, która jest wielka, jest prywatna. To był w czasach Jugosławii kombinat winiarski. W tej chwili to wszystko idzie do przodu. Te rzeczy są porządkowane i powiadam wam, jeszcze nie raz usłyszycie o winie z Erdut.
Winiarnia, którą widzieliśmy przed chwilą, może być zwiedzana tylko w zorganizowanych grupach. Natomiast to jest miejsce, które przyjmuje turystów indywidualnych. Wystarczy po prostu zadzwonić. Jesteśmy w wiosce Almasz, zaraz obok, a miejsce nazywa się K55. I jest to nie byle jakie miejsce. No po pierwsze, jak spojrzymy w tamtą stronę, to widzimy już początki winnicy. Ona schodzi łagodnie w stronę Dunaju, a tutaj zaraz Drawa do Dunaju wpada. I K55 może się pochwalić stuletnimi krzewami, z których robi się miejscową winiarską pieczęć, czyli graszewinę. Ona zdobyła wiele nagród, ale robi się również coś, co na szczęście, mówię teraz o szczepie winnym, przeżywa swój renesans w tej części świata. Kadarka, genialna odmiana. Powiedziałbym, że jest to odpowiednik Pinot Noir dla tej części Europy. Otóż kadarka, ona tutaj przyjechała z Serbami, którzy uciekali przed nawałą turecką i przywozili ze sobą cenne rzeczy, również kadarkę. Ona w czasach komunizmu została sprostytuowana nieco. Dochodziły do Polski bardzo ohydne kadarki słodkie z Bułgarii, ale to jest wino, które ma ogromny potencjał. To w dodatku, jak widzicie, na butelce nie ma jeszcze właściwej banderoli ani etykiety. To jest przelane do innej butelki, gdyż jest to wino wprost z beczki. Ono jeszcze w beczce musi leżeć 2 lata, gdyż nie jest gotowe, ale już zdradza swój niezwykły potencjał. Połowę czasu będzie spoczywać w beczkach ze starego dębu, starych beczkach, a połowę w beczkach nowych, czyli bardziej intensywnych. Jeszcze w nosie czuć wyraźnie dębinę z nowej beczki, ale te 2 lata to jest właśnie czas na to, by to się wszystko zharmonizowało. I dajcie mi spróbować tego. Już czuć wyraźnie, że to będzie doskonałość, odpowiednia kwasowość, owocowość tego wina, świeżość tego wina. To jest jeden z moich ulubionych szczepów w ogóle. I jeszcze jedna wiadomość niezwykła. Otóż K55 chce wskrzesić tradycję wysyłania kadarki do Watykanu. Zatem za 2 lata, jak wino będzie gotowe, ta właśnie kadarka powędruje do stolicy Piotrowej. Ja tu jestem niejako forpocztą watykańską i wysyłam teraz jasny komunikat do tych wszystkich, którzy w Watykanie odpowiadają za aprowizację. Ojciec Święty będzie zachwycony. No i zobaczcie, tak to właśnie wygląda. Wspaniały, majestatyczny Dunaj, ujście Drawy. Tam na horyzoncie Wilań i Madziarska Barania. Tam właśnie zaczynaliśmy naszą obecną eskapadę. No i tak naprawdę my się tutaj kręcimy w kółko, w tym sensie, że jesteśmy w bardzo niewielkiej odległości od siebie, a tyle cudów. Zobaczcie, jeszcze raz, zobaczcie, jak piękna jest ta ziemia. Płyniemy, moi drodzy, Drawą. Płyniemy, to znaczy płynę ja, moja skromna osoba, 2 miejscowych rybaków i pies. To, co tu widzicie, to jest Kopaczki Rit. I na razie to jest Drawa, ale w tym miejscu Kopaczki Rit tworzy taki cypel, ponieważ właśnie tutaj, do tej przepięknej, majestatycznej rzeki wpływa jeszcze większa i być może nawet jeszcze bardziej majestatyczna rzeka, czyli Dunaj. Tak, to jest właśnie ujście Drawy do Dunaju. Płyniemy tutaj nie dla samego pływania, chociaż navigare necesse est. Płyniemy, żeby łowić ryby. Podobno ja też mam łowić, będę się uczył. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Widziałem już czaple, ryb na razie nie widziałem, ale one są pod wodą, więc nie mogłem ich widzieć.
Nie ma tu latających ryb. Tak czy inaczej, jest cudownie. Jest cudownie. No i zawiozą panowie nas w odpowiednie miejsce i tam pewnie zarzucimy wędziska. Czy nad Dunajem można plażować? No zobaczcie, jaka wspaniała plaża. Woda nieco opadła, w związku z tym odsłoniła łachy piachu. To jest naturalna, przecudna plaża. Można wynająć łódkę i ona nas tu może przywieźć na parę godzin z lodóweczką i co? Plażowanie, kąpiel. Dobra, skoro kąpiel, to pytanie kolejne. Czy woda w Dunaju jest czysta? No więc coś, co zauważyłem, wychodząc z łódki. Nie przywiozłem tego ze sobą. Spójrzcie, to jest najważniejszy wskaźnik czystości wody. Słodkowodny małż. Gdyby woda była brudna, to by tutaj nie żyło. Poza tym kolor tej wody, ona jest przezroczysta, wspaniała, ciepła. I Dunaj, czyli matka i ojciec środkowoeuropejskich rzek, również zaprasza do kąpieli, spacerów wzdłuż piaszczystych łach i do rekreacji. Łowienie ryb nie jest moim ulubionym zajęciem. Na szczęście pan gospodarz miał złowione miejscowe karpie i sumy. Tak, stąd, z Dunaju. I teraz co jest w środku? No, gotuje się fish paprikasz. W środku jest poza wodą tylko ryba, starta cebula i sól. Nic więcej. I sada mliewiana sladka papryka, da? I teraz, zobaczcie, ma kolor. Cudowna, miejscowa, mielona, słodka papryka. I tego idzie naprawdę dużo. Trzeba to sypać równomiernie i przemieszać, gdyż ona może zbić się w grudki. Już jedna żylica. Dwie, ok. Kolor tego właśnie od owej potrawy się bierze. Ba, kolor, również smak. Molim. I teraz trzeba kociołkiem tak poruszać, żeby to się wszystko rozmieszało. No i co, mniej więcej 20 minut i pod sam koniec dodajemy do tego trochę białego wina, żeby się ryba nie rozpadła. I już ljuta paprika. Sada? Koliko? Ja wolim ljutinu. Dobra. No i pół łyżeczki, chciałoby się powiedzieć. Dobro, okej. I pół łyżki ostrej papryki. Mieszamy kociołkiem, potem dolejemy trochę wina i wszystko będzie gotowe. Ładnych parę minut po ugotowaniu, wtedy te smaki się wzajem przenikną. Mamy tu jeszcze jedną rzecz, ten sam rodzaj ryby, czyli sum i karp, dzwonka, opanierowane, co bardzo ważne, w mieszaninie mąki kukurydzianej, takiej grubszej, nawet drobnej kaszki kukurydzianej i papryka. Dlatego jest czerwonawe. I do tego sałatka ziemniaczana. Nie ma śliniaczków, więc nie będziemy pokazywali wam, jak jemy. A ja chcę teraz za ten wspaniały tutaj wieczór podziękować. Pedalko,
Chwała Ci Puno. Chwała. Żywieli. Myślawe, żywieli. Drodzy Państwo, tak tu właśnie jest.